Witamy serdecznie z wielkiego i głośnego Ho Chi Minh. Ho Chi Minh City jest największym miastem Wietnamu. Już jak byliśmy tu w 2019 roku, miało ponad 7 milionów mieszkańców. Jak widzicie, cały czas się rozwija. No i cóż, ta stara wioska rybacka z końca XVII wieku jest obecnie jednym z droższych miast na świecie. Ho Chi Minh słynie też z tego, że tu przez ulicę to nie przejdziecie. Czy jest czerwone, czy jest zielone, nie ma znaczenia, bo tu się jeździ z każdej strony. Wczoraj próbowaliśmy przechodzić na zielonym świetle. Patrzcie, teraz mamy zielone światło, no ale nadal jeżdżą. No co zrobić, no. Czasem wydaje mi się, że tutaj warto chodzić z kamerą, to wtedy jakoś są grzeczniejsi. Ale to też nie jest reguła. Teraz chcemy Wam pokazać to miasto, jak ono wygląda i też jak można poczuć to miasto. Może garść takich przydatnych informacji, jak przyjeżdżacie do Ho Chi Minh, pamiętajcie, żeby zatrzymać się w dystrykcie pierwszym, bo to tu wszystko się dzieje, tutaj są fajne hotele i będziecie wszędzie mieli mniej więcej blisko. Pamiętajcie też, że nawet jak chodzicie sobie po chodniku, to te wszystkie skutery jadą z nami po chodniku. O, właśnie pan próbuje mnie zabić. I ostatnie, o czym pamiętajcie, to to, że to jest naprawdę ogromne miasto. Tutaj nie ma sensu przyjeżdżać na tygodnie całe. My dużo bardziej wolimy czy Da Nang, czy Hanoi. Tutaj warto wpaść, żeby zobaczyć, jak wygląda i zrobić tam kilka wycieczek i jechać dalej. Ja myślę, że tak optymalnie to jest 2 dni, jeden dzień, żeby samo miasto zobaczyć, a drugi dzień, żeby pojechać w deltę Mekongu i do tuneli. Tak, dokładnie. Ho Chi Minh jest obecnie naprawdę ogromnym miastem, także wszędzie widać takie bardzo wysokie budynki, co nie zmienia faktu, że przez setki lat był określany mianem Perły Orientu. I teraz skupimy się na tym, żeby pokazać Wam te takie kolonialne budyneczki, które tutaj pozostawili po sobie przede wszystkim Francuzi, żebyście zobaczyli, jak mocno europejsko to miasto może wyglądać. A wygląda naprawdę pięknie. Ale zanim pokażemy Wam budynki, skupimy się na samej nazwie miasta. Ho Chi Minh, tak obecnie nosi nazwę to miasto, jest pewnie przez wielu Was kojarzone jako Saigon. Saigon pochodzi od chińsko-wietnamskich słów Sai Gan, które oznaczają w wolnym tłumaczeniu drzewo z gatunku jakichś bawełnianych, które rosły tutaj nieopodal i od których nazwę przyjęła rzeka, która przepływa przez to miasto i razem to miasto. Nazwa ta została nadana w latach 60. XIX wieku, kiedy zaczęła się kolonizacja francuska. A oto budynek numer 1, czyli przepiękna opera. Opera oczywiście wybudowana w stylu europejskim. I spójrzcie, nie jedno miasto w Europie by się chciało pochwalić taką operą, takim budynkiem i tutaj naprawdę bardzo dobrze zachowana, do tej pory funkcjonuje. To kolejny piękny przykład architektury pozostawionej przez Francuzów. Jest to stary ratusz i to za czasów kolonialnych właśnie w tym budynku rządzili tymi regionami Francuzi, czyli przybysze z Europy. Wszystko się zmieniło po wycofaniu się wojsk amerykańskich z tych okolic. Wietnam Północny zajął od razu terytorium Wietnamu Południowego i już w 1976 roku postanowiono zmienić nazwę tego miasta z Saigon na Ho Chi Minh. A czemu na Ho Chi Minh? Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. No dobra, Gabi słusznie zauważyła, że może jednak powinienem wytłumaczyć, kim był Ho Chi Minh, bo widzimy właśnie jego posąg za mną. Ho Chi Minh jest traktowany w Wietnamie jak Bóg. Ho Chi Minh był tak zwanym ojcem niepodległości Wietnamu. To on ogłosił wolność Wietnamu w 1945 roku. To on stworzył i został szefem pierwszej partii komunistycznej Wietnamu i to on został później prezydentem i niestety zmarł pod koniec lat 60., ale do tej pory jest czczony tutaj jak Bóg. Znajdujemy się teraz przed chyba najsłynniejszą budowlą pozostawioną przez Francuzów, a więc katedrą Notre Dame. Została ona zbudowana w latach 80. XIX wieku i została zbudowana z francuskich cegieł. Także bardzo chciałbym Wam ją pokazać lepiej, ale chyba właśnie przyszedł czas, żeby ją wyremontować.
ten kościół nadal działa, więc to jest też coś, co warto dodać. Jest uznawany jako jedna z perełek tego miasta, no ale niestety, jak widzicie, jest w naprawdę dość zaawansowanym remoncie. My go już wczoraj obchodziliśmy dokładnie dookoła i dokładnie cały ten kościół jest w renowacji, także to jest jedyne, co możemy Wam tutaj dzisiaj pokazać. Wpadliśmy właśnie na genialny pomysł, że skoro dzisiaj nie możemy Wam pokazać, jak ten przepiękny kościół wygląda w pełnej okazałości, to znajdziemy jakiś stary obrazek i pokażemy go Wam właśnie teraz. Odnośnie samego kościoła, ma on dzwonnicę, która ma 58 metrów wysokości, została zbudowana w stylu romańskim. No i kolejny z takich bardzo znanych budynków, czyli budynek poczty. On również został postawiony przez Francuzów, również pod koniec XIX wieku. I z tego co pamiętam, to był on stawiany w latach 1886-1891, także zaraz po katedrze. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Przepięknie odnowiony budynek w środku. Nadal widać, że wygląda, jakby dopiero co działała tu poczta. Są przepiękne mapy też na ścianach pomalowane. No samo to wejście robi ogromne wrażenie. Także budynek naprawdę przepiękny. Skoro byliśmy na poczcie, to i znaczki kupiliśmy, no i właśnie stąd będziemy wysyłać do naszych znajomych dzieciaków kartki, które zakupiliśmy z kolei w Hoi An. 84 000. Nie wypłacimy się. Prawie jak za samochód. Kto jest z Polski, ten w Wietnamie się nie śmieje. Jak widzicie, to co jest za mną, to bardzo przypomina naszą architekturę socjalistyczną albo socrealistyczną. Jesteśmy właśnie przed Pałacem Niepodległości, czyli takim miejscem, które połączyło Wietnam Północny i Południowy. Niestety panowie wojskowi nie pozwolili nam tu wejść z bliżej nieznanych nam przyczyn, bo w sumie jest 15, ale powiedzieli, że zamknięte, ale tam jest dużo ludzi. Ale panowie mają kałachy, to nie będziemy się z nimi kłócić. W każdym razie pamiętajcie, że tutaj taka ciężka, brutalna architektura bardzo często występuje, więc możecie czasem poczuć się jak w domu. To by było na tyle, co my chcielibyśmy Wam pokazać w Ho Chi Minh, jeżeli chodzi o tak zwane zabytki. Pamiętajcie o tym, że szybko się zamykają. Tutaj jeszcze jest jedno fajne muzeum. My nie mamy za bardzo czasu, więc je akurat zostawimy, ale jest bardzo fajne muzeum dotyczące oczywiście wojny wietnamskiej, więc też polecamy Wam je zobaczyć. Tymczasem kierujemy się w stronę rzeki o nazwie Saigon i tam pokażemy Wam jeszcze, jak wygląda wybrzeże. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, bo czasem ludzie się zastanawiają, co ja taki mokry, albo co ten, albo że w ogóle nie wiadomo czemu się słońce ledwo świeci. Słuchajcie, jest 38 stopni i to w cieniu, a my chodzimy, naprawdę robimy niezłe kilometry, więc ta pogoda bardzo daje się we znaki. I o ile w Hoi An było kilkanaście stopni na plusie i było nam koszmarnie zimno, w Da Nang to był taki ideał 24-26 stopni, no to tutaj zjechaliśmy, a tu podbija pod 40. Także trzeba brać to pod uwagę. Wietnam jest bardzo długi i te strefy klimatyczne są naprawdę różne i to też jest powód, dla którego ludzie przyjeżdżają w różnych porach w różne części Wietnamu. Ale ja potwierdzam, jest okropnie gorąco, nie mogę się doczekać, jak pójdziemy nad rzekę i trochę może będzie wiaterku i chłodu, bo od tego betonu tutaj, tej betonozy, to powiewa tylko żar tropików. A po drodze jeszcze nad rzekę mijamy takie fajne miejsce na street foody. Tylko jak widzicie, trochę ciężko jest nam przejść przez ulicę, żeby Wam pokazać, bo tutaj jest 1 000 000 skuterów i 1 000 000 samochodów, które nam nie pozwala przejść przez drogę. No właśnie, musimy iść tak jak Pan, tak się tutaj przechodzi przez ulicę. No i miły Pan przeprowadził nas przez ulicę. Ale słuchajcie, pierwszy raz w życiu powiem coś złego o Hondzie. Facet w Hondzie chciał nas zabić, on się nie zatrzymał. Ani przed Panem, ani przed nami. Także całe szczęście, że my stanęliśmy, bo on po prostu powiedział, nie ma opcji, ja jestem pierwszy. Dokładnie. Przeszliśmy przez ulicę, udało się i teraz jesteśmy w tych street foodkach, które widzicie tutaj z każdej strony.
Wszędzie tutaj się specjalizują zazwyczaj w owocach morza, więc jak lubicie takie rzeczy, to warto tutaj przyjechać. I od tych widoków zrobiliśmy się głodni, zwłaszcza, że znaleźliśmy tajską knajpę, więc chyba się zatrzymamy na jedzonko. A tutaj w wietnamskiej restauracji możecie zobaczyć scenami, jak tutaj wygląda jedzenie, które dają w Wietnamie i co tutaj można zjeść. Wszystko wygląda pysznie. To miejsce nazywa się Ben Thanh Street Food Market. I to wiecie, to jest taka hala koszyków, jak w Warszawie. Tak? Hala koszyków się nazywa. No prawie, w hali koszyków w Warszawie masz Mateusza Gesslera, a to masz panią, co tajskie na plastiku sprzedaje. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Mikołaj chwali halę koszyków, że tam jest Mateusz Gessler, a tutaj są panie, które sprzedają w plastikach. Ale ja myślę, że jedzenie równie pyszne. Zobaczymy. Myślę, że nawet może być lepsze. No i patrzcie, jaki spoko. Wietnamczyk życzy szczęśliwego Nowego Roku. Super. Polecamy tą miejscówę. Jedzonko pyszne, bardzo fajni ludzie. A teraz idziemy dalej. Samochodzik i armata niczego sobie. Tak wygląda Muzeum Ho Chi Minh. Może kilka przemyśleń po obiedzie. Jeżeli chodzi o samo miasto, to naprawdę Ho Chi Minh jest fajnym miastem. Warto tu przyjechać. Ale jest też lekko stresującym miastem, bo tutaj jak idziecie chodnikiem, to po chodniku jeżdżą skutery. Jak chcecie przejść przez ulicę, to chcą was przejechać. To jest naprawdę ogromne miasto, no prawie 10 milionów ludzi, z czego no, te oficjalne ponad 7 w 2019 na pewno się lekko powiększyło. I ono męczy. Ono rzeczywiście tak na dłuższą metę męczy. To nie jest do końca miasto, w którym ja bym chciał żyć, albo ja bym chciał dłużej przebywać. Rzeczywiście takie bardziej spokojne miasta są dla mnie mocniej interesujące na dłuższy czas, ale zawsze mi się mordka uśmiecha, jak tu jestem, bo rzeczywiście te skuterki, to wszystko, jakaś tam atmosfera wyjątkowości jest. A jak już tak sobie idziemy nad tą rzekę, to opowiem wam jedną ciekawostkę. Zgadnijcie, jakie tutaj jest najpopularniejsze nazwisko. Taki typowy Kowalski w Wietnamie. Zgadnijcie, jak się nazywa? Nguyen. Jest to nazwisko, jedno z najpopularniejszych na świecie. Nosi je 38% Wietnamczyków. Nazwisko to związane jest również z ostatnią dynastią, która tutaj panowała, oraz z wcześniejszymi dynastiami. Jeżeli jakaś dynastia chcieli się ukryć jacyś poplecznicy danej dynastii, czy jacyś tam potomkowie królów, którym akurat to nie pasowało, to zmieniali nazwisko na Nguyen. Ostatnia dynastia była również Nguyen i wszyscy zasłużeni, na przykład wszystkim zasłużonym zostało nadane nazwisko Nguyen na cześć władców. Dzieci, które się rodzą, znaczy dzieci sierocińca, które nie mają nazwiska, też nazywają się Nguyen. Także oprócz takich nazwisk jak Wang czy Zhang, czy jakichś takich chińskich, Nguyen jest jednym z najpopularniejszych nazwisk na świecie. A tutaj z okazji chińskiego Nowego Roku mamy smoki. A dla tych, którzy nie wiedzą, mamy w tym roku rok smoka. Właśnie weszliśmy między dwa smoki, których ogony widzicie tam. A ja, korzystając z okazji, chciałam pochwalić mojego męża, który dzisiaj zdał egzamin z ITIL-a. Żółwik. Teraz czekam aż zda Gabriela, bo Gabriela, słuchajcie, my się umawialiśmy tak, ja miałem zdać do połowy miesiąca, Gabriela do końca, więc się umówiliśmy, że zdamy razem, no bo przecież to bez sensu. I wiecie co? I Gabi zapomniała się zapisać na egzamin. Ups!
A tutaj mamy tak zwaną próbę przejścia przez ulicę. Jesteśmy przy rzece i słuchajcie, już wiemy, że to będzie nie lada wyzwanie. Zajmie nam to chwilkę, bo tutaj te samochody i skutery nie przestają jechać. Jako dowód, że żyjemy, pokazujemy, że żyjemy. Nasza pała, czyli selfie stick, był 2 razy użyty, żeby postraszyć kogoś. Powiem wam tak, nic to nie daje, także tutaj albo ufacie, że sobie poradzicie, albo będziecie stali godzinę i tak nic się nie zmieni. A my tak naprawdę przyszliśmy tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać wam, jak wygląda nabrzeże rzeki Saigon. Tutaj wszędzie macie stateczki, a tam w oddali majaczy przepiękny nowy most, a za mostem, nie wiem czy widzicie tam daleko, najwyższy budynek Saigonu. A jeszcze ten budynek z takim fajnym lądowiskiem dla helikoptera, Bitexto Tower, jest to miejsce, gdzie możecie wejść sobie na taki punkt widokowy. To kosztuje 240 000 dongów. No i stamtąd podziwiać miasto. My jednakowo stwierdziliśmy, że jakbyśmy chcieli podziwiać, to raczej ten budynek, a nie te dookoła. Więc odpuszczamy. Wiecie, trzeba żyć skromnie i nie wydawać tylu set tysięcy naraz. Ale ja chciałam powiedzieć, że tamten budynek i tamta w ogóle formacja trochę przypomina środkowy palec uniesiony. Okej. Nie? Myślałem, że ta alegoria zmierza w inne rejony. Przepraszam was widzowie za to. No ale jak wygląda, no? Ale oczywiście, ja się zgadzam, ja się zawsze z żoną zgadzam. Okej, mamy nadzieję, że te alegorie wam się podobały i budynki są przepiękne. My teraz jeszcze chwilę tutaj pospacerujemy, bo wiecie, jeszcze nam się nie chce przechodzić przez tą ulicę. Przed chwilą znaleźliśmy światła, ale i tak nikt ich nie respektuje, więc będzie jedno i to samo. My tymczasem powoli będziemy zbierać się na krótką przerwę do hotelu. Tam chwilę odpoczniemy, a późnym popołudniem i wieczorem wychodzimy jeszcze raz. Pokażemy wam słynną Walking Street, czyli ulicę, która się nazywa Bui Vien, a później pokażemy wam jeszcze te wszystkie budynki, które tu dzisiaj widzieliśmy nocą, bo Saigon nocą, czy Ho Chi Minh nocą robi naprawdę wspaniałe wrażenie. No dobra, widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Wiecie, jak jest korek na ulicę, to trzeba jechać chodnikiem. Jakie rozwiązanie? Przecież prosta sprawa, nie? A tutaj macie korek. Patrzcie, ile skuterów. Słuchajcie, zawitaliśmy na szaloną Walking Street w Ho Chi Minh. A tu co się okazuje? Tu się okazuje, że ta ulica w tygodniu to jest normalnie przejezdna. I tylko w weekendy ją podobno zamykają. No musimy to sprawdzić, bo przecież jak tu imprezować, jak samochody jeżdżą? Zobaczymy. No słuchajcie, doszliśmy do końca drogi. Jak widzicie, wszystko się świeci, imprezy się zaczynają, a tu nadal wszyscy jeżdżą. No, może rzeczywiście to prawda. A wieczorami tak wygląda lokalne życie. Rozkłada się matki. Można na takiej macie sobie posiedzieć, zjeść sobie coś dobrego, pogadać z kumplami, wypić. No i później z powrotem leci się do spanka. Ja tylko dodam, że jest strasznie gorąco i ja myślę, że od tego chodnika też odbija ciepło, więc to nie jest dla Europejczyków rozrywka. Też tak myślę. Jest dawno po zachodzie słońca, jest 8 wieczorem,
z 30 stopni. Moim zdaniem to najładniejszy budynek w Ho Chi Minh. A jak chcecie sobie w Wietnamie kupić rollsa, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wybieracie tylko kolor tapicerki, kolor różnych dodatków. No i cóż, idziecie do salonu, jesteście gotowi. Naprawdę ten kolonialny ratusz jest przepiękny. W ogóle to jest taka przepiękna część miasta, powiem szczerze, bo tutaj macie takie nowoczesne centra handlowe. Wiecie, Bulgari, czy Cartier, czy Rolls-Royce. Z drugiej strony jest przepiękny hotel, a tam już się idzie prosto w stronę rzeki. Dzięki wielkie, że zostaliście z nami do końca. Mamy nadzieję, że Saigon Wam się podoba nie tylko w dzień, ale też w nocy. My będziemy powoli kończyć ten odcinek, kierować się w kierunku hotelu. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu, no i napiszcie jakiś komentarz, będzie nam bardzo miło. A tymczasem żegnamy się i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Pa, pa!